Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jak zwykle niezmiernie jest mi miło gościć Was na moim kanale. Cieszę się, że wpadacie, cieszę się, że mimo wakacji i tego, że pewnie spędzacie czas na plaży, bądź w górach, bądź nad jeziorkiem, gdzieś tam jeszcze znajdujecie czas na gitarę i chociażby oglądanie o niej filmików. Niezmiernie jest mi z tego powodu miło, dziękuję bardzo. Słuchajcie, firma Kramer to jest taka firma, o której być może nie wszyscy słyszeli. Firma Kramer to jest taka firma, na temat której i na temat gitar, które produkowała. Na tym kanale wcale nie ma za dużo odcinków, ale też wielokrotnie w momencie, kiedy mówimy sobie o superstratach, rozmawiam, wymieniając oczywiście Ibaneza, wymieniając Jacksona i Charvela, rozmawiam również o firmie Kramer, bo jest to jeden z prekursorów superstratów właśnie, jest to jedna z tych firm, od której zaczęło się szybkie wymiatanie na gitarze, jest to jedna z tych firm, od której no tak jakby ten heavy metal amerykański się zaczął rozwijać w kierunku tego, że później powstali tacy shredderzy jak chociażby Stevie Vai, jak chociażby Joe Satriani i cała inna plejada różnych gwiazd, które do tej pory, że tak powiem, łoją na instrumentach troszeczkę bardziej, troszeczkę więcej niż tylko zwykłe, proste funty punkowe. Natomiast no, jest to na swój sposób firma zapomniana, pominięta, na swój sposób taka firma, o której należy na pewno wspomnieć. No i patrząc historycznie, sięgamy końca lat 70. Patrząc historycznie, mamy gitary, które były dosyć nowatorskie, bo miały na przykład gryfy zrobione z aluminium. Mamy raczej kierunek basowy, bo jak to zwykle bywa, basiści są bardziej skorzy do pewnego rodzaju innowacji, poszukiwania i eksperymentowania niż gitarzyści. Wiadomo, że my jesteśmy mega konserwami i zmiana o 3 mm kształtu gitary powoduje, że ona już nie gra. Z basistami tak nie jest. Mówią, że są głupsi, a chyba są mądrzejsi. Tak naprawdę. Przynajmniej w tej kwestii. Natomiast no generalnie ta firma Kramer w pewnym momencie po różnych przejściach i po różnych kombinacjach postanowiła iść za ciosem właśnie sukcesu Charvela i rozpoczęła produkcję gitar, które były superstratami, czyli instrumentami nawiązującymi swoim kształtem do niesymetrycznego double cutawaya, jakim jest Stratocaster, ale oczywiście o sportowych konotacjach, czyli płaskim gryfie, o dużym czy małym radiusie, już cokolwiek, o małym, jeżeli chodzi o... Nie wchodźmy już w te szczegóły, natomiast chodzi o to, że płaskim z dużą liczbą właśnie w tymże radiusie właśnie. Oczywiście do tej firmy dostał się niejaki Eddie Van Halen, który być może jest właśnie prekursorem takiego shredowania. Oczywiście przed nim było dużo różnych wirtuozów, ale on wyniósł shredowanie na gitarze gdzieś tam właśnie na piedestał. No i ta historia zaczyna się w latach tego boomu, właśnie gdzie pojawiły się Charvele i Jacksony i wtedy Kramer ze swoją produkcją dołącza do właśnie takiej czołówki. Eddie Van Halen nawet obiecał firmie, jak się z nią spotkał, że zrobi z niej pierwszą markę gitarową na świecie. No jak wiemy, tak się do końca nie udało. Firma Kramer w tym momencie jest własnością firmy Gibson. Od dobrych ponad 20 lat, chyba gdzieś tak od połowy lat 90., nawet nie wiem, czy na początku lat 90. Gibson nie uratował firmy Kramer przed całkowitą destrukcją i zniknięciem z rynku i po prostu przed bankructwem. Na szczęście Gibson również się wykaraskał z bankructwa. No i teraz jedną z marek Gibsona obok Epifona jest właśnie Kramer. Był nawet taki moment w historii Kramera, gdzie te gitary były w miarę równoważne
ważne do Epifonów. Tutaj chciałem polecić kanał CTG TV moich ziomeczków, bo Jacek ma chyba cały czas jeszcze swojego żółtego Kramera, który jest tak jakby Epifonem. Posłuchajcie pierwszego nagrania, Zenon Xantana. Od razu przepraszam, no bo uczę się skali eolskiej, więc posłuchajcie pierwszego nagrania. Laboga DS100, Kramer SM1 przed Wami, bo to jest tak naprawdę bohater dzisiejszego odcinka, bohaterka dzisiejszego odcinka. Zaraz też sobie omówimy tą gitarkę, ale posłuchajcie, co tam Zenon Xantana wymodził. Historycznie rzecz biorąc, oczywiście patrząc na Kramera, no to pierwsza myśl to jest oczywiście Barretta, pierwsza myśl to jest właśnie Eddie Van Halen, pierwsza myśl to jest gitara Eddiego Van Halena, która była zbudowana na bazie właśnie części od Kramera. Pierwsza myśl, no jedna z pierwszych w tym momencie już, to oczywiście hokejowa duża główka, nawet idąca dalej niż główka w Explorerze, ale również ta główka, którą mamy dzisiaj w tym instrumencie, to też jest kształt właśnie taki typowo kramerowski. Jeżeli w ogóle chodzi jeszcze o główkę i o ten instrument, no to tutaj jest dodatkowa przepiękność w postaci markerów w kształcie główek. Kto jeszcze nie widział mojej relacji ze sklepu London Gibson Garage, to tam po raz pierwszy to zobaczyłem. Później jak sobie pogrzebałem w historii, to okazało się, że to nie jest tak do końca, że teraz oni sobie to wymyślili w ten sposób, tylko jest, no jest to trochę starszy feature, który w Kramerach był. Myśląc o Kramerze, Richie Sambora ze swoimi gwiazdeczkami, Lizzie Hale również ma w tym momencie swoją sygnaturę. Dalej, kto mi tam jeszcze przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o Kramera? A może Wam ktoś przyjdzie do głowy, więc piszcie w komentarzach, kto jeszcze na Kramerach gra. Firma Kramer była firmą również, albo posłuchajcie drugiego nagrania i w tym razem do tego samego podkładu, na tym samym ustawieniu, tylko z dodatkowym delayem z Bossa GX, to niejaki Kula. Na tych samych ustawkach, na tym samym podkładzie, więc zobaczycie, czy gra ręka, czy gra gitara. Posłuchajcie.
Dziękuję wszystkim, którzy zostawili już łapkę w górę. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał i zapraszam do subskrypcji. Oczywiście wasz komentarz jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Pamiętajcie jednak o tym, ażeby nie być burakiem. Mega wielkie propsy dla wszystkich, którzy oglądają wszystkie odcinki filmików o gitarach. Zapraszam na Facebook, na grupę Fogowicze. Tam można wrzucać fotki, zadawać pytania i tam pomagamy sobie nawzajem. Zapraszam oczywiście również na mojego TikToka, Instagrama i do serwisu Gitarowa Mgła. Sprawdzajcie opisy odcinków. W opisach odcinków znajdziecie na przykład sporo ciekawych zniżek. Wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy wpłacają kasę na ten kanał poprzez system Patronite, bądź guzik wesprzyj pod odcinkiem, bądź różne inne formy wsparcia. Niezmiernie jest mi miło, że zmieniliście ten kanał w moją pracę i że jesteście dla mnie trampoliną do osiągania sukcesów. Mam nadzieję, że odwdzięczam się fajnymi treściami i podoba wam się rozwój tego kanału, który jest dzięki wam. Oczywiście, jak to bywa każdego miesiąca, patroni biorą udział w fajnej zabawie, gdzie nagrodami w tym miesiącu jest taki oto jeden Behringer, a druga nagroda to taki oto drugi Behringer. Dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Dziękuję za każdą formę pomocy. Jesteście niesamowici. Lecimy dalej z odcinkiem. No właśnie, więc historycznie jeszcze sobie patrząc, firma Kramer tak naprawdę to również rozwój mostka Floyd Rose, bo mostki Floyd Rose po raz pierwszy pojawiły się właśnie w instrumentach sygnowanych przez Kramera, później dopiero zaczęły zyskiwać sobie coraz to większą popularność i oczywiście zaczęły się pojawiać w innych gitarach. No i mostek Floyd Rose również kojarzyć się nam będzie właśnie z Eddie Van Halenem. To, co tutaj dzisiaj mamy, jest to oczywiście nowoczesny, wyprodukowany w tym momencie, dokładnie to ten jest z 22 roku, więc już tak ma właściwie prawie 2 lata po numerze seryjnym. Numer seryjny jest bardzo podobny do tych, które nabijane są na Epifony. Podejrzewam, że być może jest to ta sama fabryka, ale tego nie wiem, albo po prostu ten sam stempel Gibson zakupił do obu tych marek. W każdym razie no, mamy ten instrument, który jest wyższopółkowym. SM odpowiada tutaj za Stage Master, co jest też ciekawe. No, był Squier Stage Master, zresztą bardzo fajny, już od dawna nieprodukowany, na tym kanale też gdzieś tam możecie znaleźć jego testy. Natomiast no, SM tutaj odpowiada nie za, wiecie, Sadomaso, ani za Metalikę z symfoniczną orkiestrą, tylko odpowiada tutaj właśnie za tego Stage Mastera. Jest to sportowy Super Strat, w tym momencie chyba taki z tych indonezyjskich, z tych takich azjatyckich, czyli tych bardziej przystępnych, najwyższo półkowy i najlepiej wyposażony, jeżeli chodzi o Kramery właśnie. Natomiast no, również są w tym momencie modele, które są troszeczkę tańsze, o podobnym kształcie, również są oczywiście ciekawe inne, droższe modele. Więc no, patrząc sobie na tą gitarkę, no, mamy typowego Superstrata, tutaj z takimi fajnymi wcięciami, jeżeli chodzi o korpus, jest tak fajnie wyprofilowany, żeby troszeczkę się odznaczało, to też fajnie wygląda w jakichś tam mieniących się światłach. Ten akurat jest w takim pięknym kolorze, tu pewnie jest Ford na topie, ale w pięknym takim bookmatchowym klonie pasiastym, fajnym, z takim fioletowawym sunburstem. I tutaj jest taki sunburst, ale taki szarawy na swój sposób, więc dosyć nietypowe malowanie. Kramery zawsze wyróżniały się właśnie tym, że były bardzo fajnie pomalowane. Z ciekawostek i nawiązań do lat 80. na główce oczywiście musi być trzymacz, czyli taki uchwyt, taki holderek na 2 klucze, które są potrzebne do regulacji Floyda. Posłuchajcie sobie kolejnego nagrania, będzie to znowu nagranie w miksie, tym razem nagrane na wtyczkach VST.
ma całkiem niezłą speckę. Mahoniowy gryf w neck through body, czyli truskulowa konstrukcja superstratów, takimi jakie one powinny być. No oczywiście troszeczkę się śmieją, bo różne te superstraty są mi wklejane, są mi przekręcane. No ale rzeczywiście był taki moment w historii superstrata, że najwyższe modele miały właśnie neck through body. Do tej pory zresztą właśnie tak jest i tutaj mamy również bardzo wysoki model kosztujący okolice 4-5 tysięcy, w zależności gdzie. I no jest to model właśnie z konstrukcją neck through body. Te skrzydełka są doklejone z mahoniu. Jak powiedziałem, na topie jest ten klon. Mamy bardzo duże, fajne, takie wysokie, grube progi jumbo. Wspomniałem już o markerach. Binding przez cały gryf i przez całą główkę. W żaden sposób tutaj progi nie haczą nam ręki. Nic się tutaj nie dzieje, nic się tutaj nie dzieje złego. Czysto. Ciach, 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 ciach. Czysto, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czysto. Jakby były wszystkie takie gitary, to mógłbym mieć tylko jedną pończochę. Hebanowa podstrunnica. No nie da się ukryć, że gitara przyszła do mnie tak, że musiałem ją troszeczkę, wiecie, nikt tam specjalnie nie ustawia dla youtuberów instrumentów. Otworzyłem ją z pudła tak jak była. Troszeczkę musieliśmy wyregulować gryf. Zawsze się to reguluje, to jest w granicach tego, co możecie sobie sami oczywiście zrobić, chociaż zapraszam przy okazji do serwisu. Leciuteńko obniżyliśmy akcję strun. Struny nie są najnowszej świeżości, ale jeszcze grają. Osobiście bym oczywiście natychmiast taką gitarę zaniósł do serwisanta, bądź samemu sobie serwisował, jeżeli to umiecie, czyli wypolerował progi, zakonserwował podstrunicę, założył nowe struny i po prostu ją doprowadził do cacuszka. No wiecie, jak to jest z tymi nowymi gitarami, one jadą gdzieś z Indonezji, nie wiadomo, co tam się z nimi dzieje, wielokrotnie to już powtarzałem. Mostek Floyd Rose 1000, czyli najwyższy mostek, jeżeli chodzi o Floyd Rose'a produkowanego w Azji, a nie w Niemczech, czyli to jest teoretycznie taki sam mostek, jakbyście sobie kupili OFR-a, tylko wyprodukowany jest w Azji. Według producenta powinien mieć nawet tą samą specyfikację, chociaż no, za to sobie ręki nie dam uciąć. Jest to bardzo dobry mostek, który absolutnie się w tej gitarze nie rozstraja. Można wajchować w jedną, w drugą stronę. Można tutaj naprawdę robić cudawianki na kiju i wszystko się dzieje ciekawe. Do tej pory były raczej testy przesterowane. W tym momencie lekko przesterowany test, bo zaraz wam powiem, jakie są tutaj przetworniki. Natomiast no, starałem się, żeby było czysto nie wyszło, bo ta gitara ma w sobie dużo mocy. Hiwatt przed wami na kolumnie Randalla. Posłuchajcie.
Układ w tej gitarze to tak naprawdę dwie gitary, bo mamy oczywiście rozłączanie cewek i 5-pozycyjny przełącznik. To rozłączanie cewek działa dla każdego z przetworników, więc możemy z gitary zrobić bądź gitarę na 3 humbuckerach, bądź gitarę na 3 singlach. Tu są humbuckery, tutaj są single. Co jest ciekawe, ten układ 3 humbuckerów ma to rozłączanie cewek, ale to rozłączanie cewek dotyczy tylko i wyłącznie humbuckera pod mostem. Bardzo nietypowe rozwiązanie. Teraz uwaga na śmiesznotkę. W momencie, kiedy grałem, jeszcze tego nie pomierzyłem i jeszcze tego nie wiedziałem i wydawało mi się, że słyszę różnicę. Więc zrobiłem sobie z otwartymi oczami ślepy test, zakładając sobie jakieś coś w głowie i myślałem, że mi się zmienia. No na multimetrze wychodzi, że się za bardzo nic nie zmienia. Jest to rzeczywiście dziwne. Lepszym rozwiązaniem w tej gitarze byłoby jakby ten przełącznik chociażby był zastosowany w wolumie jako push-pull i w tonach jako push-pull do obu tych przetworników, do wszystkich przetworników. Wtedy rzeczywiście można byłoby zrobić z tego instrumentu dwie gitary. No tak, mamy rozłączonego humbuckera pod mostem, więc no jest to na tyle nietypowe rozwiązanie, że też może przykuć kogoś oczywiście uwagę i jest to na tyle nietypowe rozwiązanie, że powoduje, że ta gitara brzmi trochę inaczej. 2 humbuckery połączone ze sobą, środkowy z gryfowym, sam gryfowy humbucker bądź sam środkowy humbucker, który jest sam w sobie oczywiście niespotykaną konfiguracją, znaną tylko i wyłącznie chociażby z Black Beauty, ale również nawiązującą do Richiego Sambori i do jego Stara, no i też Stara Jelcza. No i generalnie właśnie ten rozłączany, no dziwny układ, tak jakby trochę taki, wiecie, odwrotny i do góry nogami, ale niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o brzmienia. A tym bardziej jak sobie człowiek wklei w głowę, że te brzmienia słyszy inne. Więc to taka dygresyjka, którą no sam się z siebie śmieje, nie? No ale chyba czasami tak jest. No wiecie, ja znam przypadki, że ludzie swojej własnej gitary w ślepym teście nie rozpoznawali, albo dostawali 3 razy pod rząd tą samą gitarę i mówili, że są 3 inne, więc niezbadane są wyroki sądu gitarowego. Gitara ogólnie ma raczej ciemną konotację. Czy mahoniowe drewno ma na to wpływ? To już zostawiam, że tak powiem, wiecie, w powietrzu. Natomiast no, ma ona taką ciemną konotację. Przetworniki zastosowane w instrumencie to Seymour Duncan. Tutaj jest SH4, a tutaj są Hot Raile, bo one są podwójne. W housingu singla mamy po prostu 2 humbuckery, więc możemy sobie łączyć te humbuckery. Rzeczywiście Kramer w ogóle się mówi, Kramer i Quintełko, i Quinto. Natomiast rzeczywiście to już w niektórych modelach wcześniejszych, chyba w Vanguardzie, miałem taką fałkę kiedyś jeżdżąc gdzieś na kanale, też były wykorzystywane takie duże tam co prawda humbuckery, ale też złożone z dwóch humbów. To jest dosyć charakterystyczne od wielu lat właśnie dla gitar Kramera. Bardzo fajnie wykonany instrument. Tutaj jest jeden taki mankamencik, do którego się gdzieś tam mogłem przyczepić. Gryw oczywiście pracuje, progi jak powiedziałem nie haczą.
No brudzi się od paluchów, jest gorąco, człowiek się poci, brudzi się od paluchów. Co jest ciekawe, na tych przetwornikach nie ma napisów Seymour Duncan, ale są to Seymour Duncany. No ciekawe właśnie, dlaczego tych napisów tutaj nie ma i jaki jest tego powód. Co jest równie ciekawe, albo to po nagraniu. W tym momencie przed Wami Mesa Boogie Mark V.
właśnie, co jest równie ciekawe, przetworniki zastosowane przez firmę są przetwornikami, jak powiedziałem, to są humbuckery w housingu singla, ale zobaczcie, wycięcie na otwór tutaj jest z tym takim lekkim trójkącikiem. Przetworniki tego trójkącika nie mają, czyli są wąskimi małymi ceweczkami, ale producent wyciął na tyle duże te otwory, że możemy sobie na przykład tutaj przetworniki zmienić. Większość produkowanych singli będzie miała tą podstawkę, czyli jeżeli byśmy sobie chcieli wyrzucić te przetworniki, bardzo fajny patent, wyrzucić te przetworniki i wsadzić tutaj na przykład normalne single stratowe chociażby, no to mamy ku temu możliwość, bo jeżeli byłyby to otwory, które są wycięte specjalnie pod ten rodzaj przetwornika, no to mielibyśmy kłopocik ze znalezieniem. Oczywiście są takie single, ale mielibyśmy kłopocik ze znalezieniem tychże singli. Gitara bardzo wygodna, gitara do różnych gatunków muzycznych ukierunkowana, oczywiście na łojenie i na granie solówek i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wygodny gryf, Modern C, ten do wysokich pozycji jest nieograniczony. Przez połączenie tego właśnie neck through body można było tutaj naprawdę fajnie wyrzeźbić tą stopkę, więc wszystko tutaj się zgadza. Gryf jest cieniutki, fajny, wygodny i naprawdę szybciutko można po nim zapitalać. Zresztą widzieliście, jak kula zapitalał, nie? Więc generalnie to jest fajny instrument. W swoich pieniądzach jest on oczywiście konkurencją dla ostatnio produkowanych Jacksonów, jest on oczywiście konkurencją dla wszelkiego rodzaju Schecterów i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jest to konkurencja, która jest godna uwagi, że jest to konkurencja, którą należy wziąć na listę gitar, które możemy wybrać. Spróbować ją ograć, chociażby w warszawskim rock'n'rollu, spróbować ją ograć, sprawdzić jak ona nam leży i można się zakochać, a jednocześnie oddać hołd fajnej, starej firmie. Słuchajcie, w tym momencie przed Wami jeszcze jedno nagranie. Czekajcie, to było Hiwatt był, EVH były, a nie, jeszcze jedno w miksie riffowe EVH z Englem przed Wami. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za oglądanie, dziękuję za zostanie do końca. Przypominam o tym, że trwa zabawa dla patronów, jak zwykle. Dziękuję bardzo za Patronite'a, za wszystko, co dla kanału robicie, za każdego lajka, za każdą złotówkę, za każdego komenta, za każde miłe słowo, za wszystko, co jest fajne i za to, że umożliwiacie mi dzielenie się tą wiedzą gitarową z Wami. Mam nadzieję, że gitara się podobała. Jeżeli dotarliście do końca odcinka, możecie napisać Kramer i Quinto w komentarzach. Fajny instrument o ciemnych konotacjach, bardzo wygodny, w ciemnych konotacjach brzmieniowych, bardzo uniwersalny, trochę inny, jeżeli chodzi o, mimo tego, że wykorzystuję tego JB, to jednak trochę inny niż gitary z JB, które miałem i które znam. Hot Raile robią tutaj naprawdę robotę. Bardzo ładny, bardzo fajny i mówię, no jest to gitara, którą na 1000% powinniście sprawdzić, jeżeli szukacie nowego super Strata. Miejmy nadzieję, że na kanale pojawią się również jeszcze inne gitary firmy Kramer. Ze swojej strony chciałem również polecić Wam sprawdzenie strun Elixir w takiej gitarze. Na takie upalne dni, gdzie pocimy się, na pewno będą to struny, które są no lepsze, tak? Bo wytrzymają dłużej i będą grały ciekawiej. Lista patronów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że wspieracie kanał. Kręćcie swoje końcówki samochodowe. Mam nadzieję, że jesteście na wakacjach i udaje Wam się ustrzelić coś ciekawego. Bardzo dziękuję za oglądanie.
Do następnego razu, do poprzedniego razu, do bieżącego razu jesteście wielcy. Bez was filmiki o gitarach na pewno by nie istniały już dawno. A istnieją 10 lat. Tylko i wyłącznie jeszcze powiem na końcu, że dla patronów właśnie już wreszcie zacząłem zamawiać. Chyba już w tym momencie, jak jest ten odcinek, to już powinna przyjść paczka z koszulkami. Już się robią kostki. Zamawiam jeszcze wlepki i zaraz wszystkie zaległe rzeczy, których jeszcze nie powysyłałem, a takie rzeczy są, plus te wszystkie rzeczy, które po prostu się wam raz na rok należą, do was pójdą. Dzięki, pa, pozdrawiam, trzymajcie się. Na razie, mam nadzieję, że się podobało. Elo i pokój dla wszystkich gitarzystów, tych, którzy nas lubią i tych, którzy nas nie lubią również. Niech pokój będzie z wami. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Taki oto ukryty tutaj samochodzik niewiadomego pochodzenia i niewiadomej proweniencji. Oczywiście przy okazji Seicento. Seicento jest dosyć popularne, ale co to jest, tego nie wie nikt. Stoi sobie i przepięknie w krzaczkach zarasta. Chociaż pewnie z tej strony można do tego jakoś podejść. To zobaczmy. Przejdziemy się i zobaczymy, co my tu mamy. A nie, dwa są. O, proszę bardzo. Dwa są zasypane gruzem. Uwaga, wchodzimy na górkę. Dwa zasypane gruzem, nie wiadomo co. Odkryte w krzakach i w betonie. Ekstra. Elf. O, jeden nazywa się Elf. Elf. Piękne są. No to jest zagadka. To jest zagadka dla złomnika. Co to jest za samochodzik? Tymon, czekam. Wyznaczam cię do tej Hot 16 Challenge. Czym jest Elf? Hot 11. Elf 12. Dobra, już. Pozdro.